Cześć! Witam Was serdecznie w odcinku, na który chyba wszyscy czekaliśmy, który Wam zresztą kiedyś zapowiadałem, że i takie odcinki będą. Mianowicie odcinek o tym, o co ostatnio uszyłem, jakie ubranie wyszło spod moich dłoni i będziemy mówić właśnie o tym zestawie, który tu jest na prawo ode mnie. Pewnie jak śledziliście Instagrama bądź moje konto facebookowe, to widzieliście, że tam wrzucałem jakieś poszczególne etapy szycia tego ubrania. Ostatnio wrzucałem już zdjęcia gotowych poszczególnych ubrań, czyli żupana i tego mentę. Teraz przyszła pora, żeby to wszystko zestawić razem, opowiedzieć parę słów, które może łatwiej trafią do Was w tej formie, jaka teraz będzie dla Was zaprezentowana. Wierzę bowiem, że takie filmiki i pokazywanie tego na żywo może być ciekawsze, może też łatwiej zapadać w pamięć, być bardziej przystępne i zachęcać do przekazywania tej wiedzy dalej. Także już bez zbędnych słów wstępu przejdźmy sobie może do omówienia tego ubrania. Ten zestaw to są dwa oczywiście ubrania. Jest to żupan, który jest pod spodem, oraz mentę na wierzchu, nazywane być może także katanką, ale to jest temat bardzo taki grząski. O samej katance i o tym, czy należy w ogóle używać tego jako synonimu mentę, mówiłem w osobnym odcinku, do którego obejrzenia oczywiście zachęcam. Możecie sobie wejść w odpowiedni link i tam zobaczyć ten filmik. 40 minut rozmawiania o źródłach, także dla wytrwałych. Na potrzeby tego filmiku ja będę używał określenia mentę na to ubranie i wydaje mi się, że ono jest najwłaściwsze, ponieważ właśnie na kroju mentę opierało to ubranie. I tak sobie myślałem jeszcze, jak szykowałem się do tego filmiku, jak go Wam najlepiej zaprezentować, jak do tego wszystkiego podejść. I myślę sobie, że takie prezentowanie tego na wieszaku, na tym manekinie może być troszeczkę nudne. W sensie ja mogę coś zasłaniać, może być nie do końca widoczne i tak dalej, i tak dalej. Też nie zobaczycie, jak to wygląda może w ruchu, może na człowieku. I tak sobie pomyślałem, że po prostu w takim razie weźmy do tego jakiegoś modela, niech ktoś się w to ubierze i tyle. I myślę, że tak będzie najlepiej. Także zapraszam do nas naszego modela, który teraz podejdzie, żeby ubrał sobie to ubranie. Na sam początek sam tylko żupan, żeby powiedzieć o nim parę słów. Także no, poczekajmy na modela, niech nam się to ubierze i zaprezentuje. No, model nie ma co kryć, jest przystojny. Model jest tutaj ubrany w ten żupan, który jest rozpięty. Pod spodem ma zwykłą koszulę, nawet trochę brudną i takie zwykłe, można powiedzieć, spodnie o kroju węgierskim, tak zwane nadragi z szarosz-potok. One są z końca XVI wieku, ale ten krój trwał naprawdę dużą część wieku XVII. I dlaczego pokazujemy Wam to ubranie rozpięte? Ano po to, żeby pokazać, że już teraz ono jakoś wygląda, w sensie w jaki sposób się układa, tak? To pierwsza rzecz. Druga, żeby Wam pokazać zapięcie, a dokładniej zauważcie, że lewa poła ma pętelki i one idą pod skosem. Tak się wydaje oczywiście, że to idzie pod skosem, ale dokładnie, jeżeli to wszystko założymy, zapniemy zaraz, to zobaczycie, że tu się układa w prostą linię. To jest po to, żeby się nam tutaj żadna dziura na zapięciu nie robiła, żeby to wszystko fajnie, ładnie, estetycznie wyglądało. Żupan też jest na samym dole zapinany na haftkę, która służy do tego, że tutaj trzyma całość tych naprężeń, napięć i po prostu pomaga w utrzymaniu tego na odpowiednim poziomie. Idąc dalej, no żupan, jak już widać, zapinany jest na guzy z przodu, tak samo rękawy są też zapinane na guzy. W tym wypadku rękawy nie są dużo dłuższe od długości ramienia, są niewiele dłuższe, bo nie chcieliśmy tutaj robić jakichś bardzo marszczonych tych rękawów. I przejdźmy sobie jeszcze do kwestii podszewki, bo tutaj ją będzie fajnie widać, jako że wszystko nie jest zapięte. I model Wam pokaże, że podszewka jest tak zwanie fałszowana. Co to oznacza? Jest to termin, który określa sposób wszywania podszewki na tej zasadzie, że elementy widoczne, które mogą być w jakiś sposób pokazywane na zewnątrz, na przykład poły, albo wyloty rękawów, albo kołnierz, są podszywane bogatszą tkaniną. W tym wypadku jest to czerwona wełna,
a elementy, których nie widać, są podszywane zwykłym szarym lnem, bądź tutaj jak w tym wypadku troszeczkę bielonym. Takie rozwiązanie stosowano tak w żupanach, jak i też w ubiorach zachodnich. W dubletach mamy to zresztą zachowane. Robiono tak z tkaninami jedwabnymi także i, tak jak już się rzekło, z wełnianymi. To ubranie, jak widzicie, jest jeszcze nie założone i teraz w sumie, żeby to tam zaprezentować Wam w całości, poprosimy, ażeby nasz model się tutaj zapiął od stóp do głów całkowicie. Ok, dobra, skoro już to mamy, to widzicie, jak to się całościowo układa i zwracam Wam uwagę, jak to się ładnie układa. Całość bowiem jest szyta z 2, a nawet czasem 3 warstw tkaniny, a zarazem przody się jakoś nie załamują, nie mamy zaciągnięć, całość się zachowuje jak jedna tkanina, nawet jak się poruszymy. To jest bardzo istotne, świadczy o tym, że to jest dobrze przygotowane. Jak widzicie, po zapięciu ubrania, jak już mamy te guzy zapięte z przodu, to wszystko się układa prosto. Także to nie jest tak, jak ludzie myślą, że to się wszystko zrobi skos, tylko się ładnie prosto układa. Haftka też jest zapięta. Dodatkowo widzicie na rękawach także mamy zapięte guzy. Nasz model też sobie może teraz podwinąć rękawy, żeby zaprezentować kolorową podszewkę. Brakuje tu jednego elementu, który tak dodaje i podkreśla sylwetkę, czyli paska. Dlatego też założymy sobie teraz pasek na ten żupan. Ok, mamy i pasek. Pasek wykonany przez Adama Ledwonia z warsztatu po dziadku, bardzo polecam. Wykonany z 2 kawałków skóry, to chyba jedna z moich ulubionych form paska. No ale idźmy dalej. Jak widzicie, pas mam na odpowiedniej wysokości, czyli na poziomie talii. On nawet nie jest na pępku, tylko właśnie w talii. Dzięki temu ta sylwetka wygląda dużo, dużo lepiej. Już pomijam, że model jest naprawdę osobą o wspaniałej urodzie, ale też po prostu samo ułożenie tego pasa powoduje inne proporcje naszego ciała, tak? Czyli bardziej rozbudowaną górę, a ten dół się po prostu rozkloszuje. I teraz, kiedy mamy to w ten sposób ubrany ten pas, możemy sobie na niego założyć te poły, które nam zwisają, co model teraz uczyni. I jak widzicie, my wiemy oczywiście, że podszewka jest fałszowana i tylko w niektórych częściach jest kolor czerwony, ale ktoś inny może tego nie wiedzieć. I jeżeli szlachcic czy ktokolwiek ma tak założony żupan za pasma, te poły, jak tutaj widzimy założone, no to wydawać by się mogło, że całość jest tak ładnie podszyta, no bo widzimy te poły, widzimy te wyloty rękawa, tutaj błyszczy nam kołnierz. Wydaje się, że ktoś jest na tyle majętny, że nie dość, że ma z dobrej materii wierzch, to jeszcze na podszewkę się wykosztował. I tak to wyglądało. Bardzo często mamy takie przedstawienia szlachty, ale nie tylko szlachty, piechoty i kozaków i mieszczan, którzy mają właśnie tak zawinięte poły. Wtedy też zresztą widać spodnie te w typie węgierskim, które są dopasowane. Zwróćcie też uwagę na to, że żupan, nawet jak jest podwinięta ta poła, to ona się bardzo ładnie układa. Nie ma też żadnych zaciągnięć. Jest naprawdę estetycznie. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby to było w taki sposób przygotowane. My sobie teraz te poły znowu opuścimy i jak widzicie, znowu dalej to wygląda przyjemnie, estetycznie. Jak jedna tkanina się zachowuje, ja to będę często powtarzał i zobaczcie, jak to się układa. Całość jest oczywiście podszyta sznurkiem. Po bokach tego żupanu mamy tak zwane otwory kieszeniowe. Nie są to kieszenie właściwe, one są już powszechne w XVIII wieku. Tu są po prostu otwory kieszeniowe, przez które można sobie sięgnąć, prawda, do kieszeni, które być może były na spodniach, albo do pasa, który znajdował się pod żupanem. Taka jest przynajmniej teoria. I teraz popatrzcie jeszcze sobie na tą sylwetkę i na te proporcje. I to jest coś, co mówię zawsze. Na wielu swoich prezentacjach to mówiłem i mówię to też często na jakichś prezentacjach, które mam w muzeach albo w skansenach, czyli ten pas i jego wysokość. Teraz to wygląda wszystko fajnie, tak? Ale jeżeli nasz model troszeczkę tylko obniży pas, nawet na poziom pępka, to już to wygląda inaczej. A teraz, jeżeli pas obniżymy do poziomu, na jakim ja teraz na przykład noszę pasek, czyli współcześnie jak w jeansach, czyli na biodrach, to zobaczcie, co się dzieje z sylwetką. Tak? Całkowicie inaczej się układa. W ogóle brzuch cały jest widoczny wtedy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tak bardzo istotne jest, żeby nosić pas na odpowiednim poziomie.
Ja o tym bardzo, bardzo często mówię i inni krawcy też będą Wam o tym mówili. Bo co z tego, że mamy świetnie uszyte ubranie, naprawdę z odpowiednimi proporcjami, ze świetnych materiałów, w ogóle wykończone idealnie, jeżeli ktoś potem obwiesi się rzeczami, które mu spadną na biodra i zapięcie ma tutaj, a tu ma taką dziurę. No wygląda to fatalnie. Dlatego starajmy się nosić to wszystko poprawnie na odpowiednim poziomie. Tak? Wydaje mi się, że wtedy to wygląda dużo lepiej. No dobrze, mamy zatem żupan omówiony. Widzimy, jak jest zapięty, jak jest skonstruowana podszewka, jakie triki robiono, żeby móc się polansić, tak? Idźmy sobie zatem dalej i załóżmy na ten żupan mentę. Moi drodzy, poprosimy modela, żeby ubrał mentę. Na razie tylko sobie tak przewiesił. Kurczę, bardzo lubię to ubranie. Cieszę się, że mogłem ten zestaw zrobić. Mamy zarzucone mentę. Ono nie jest, jak widzicie, zapięte. Mentę nie jest zapięte. Ponieważ chciałem Wam zaprezentować, jak to wygląda, jak to się układa tak samo sobie. Według mnie bardzo, bardzo fajnie. Teraz spójrzcie, jak ono jest podszywane. Ono jest podszywane też tak jak żupan, czyli jest fałszowane, ale tutaj przody są dużo wyżej jeszcze podszyte tą żółtą tkaniną wełnianą, dlatego też możemy sobie te poły rozchylić, tak sobie zatrzymać i zaprezentować się też bardzo, bardzo godnie, gdy tymczasem no, reszta jest jak zawsze podszyta zwykłym szarym, zwykłym tutaj barwionym, wybielanym lnem, tak? Mentę też ma otwory kieszeniowe, które nakładają się z tymi otworami kieszeniowymi, które ma żupan, tak? Więc to jest wszystko ładnie skomponowane i można sobie dalej sięgnąć. Mentę jest z przodu zapinane na pętlice, na szamerunki, wykonane z włóczki wełnianej, ze sznurka zrobionego przez Rodkę z pracowni Rodki. Zresztą ona też robiła sznurki, które obszywają cały żupan. Guzy, tak jak w żupanie, są cynowo ołowiane, lutowane z dwóch połówek, dzięki czemu są lżejsze. I dzięki wielkie tutaj dla Rafała z projektu Chłop za ich przygotowanie. No dobrze, tak to wygląda. Ale przejdźmy sobie dalej, zapnijmy to mentę, bo wtedy naprawdę zyskuje w oczach. Ok, mentę się już zapina, mamy je zapięte. No, przyznajcie, wygląda to dużo fajniej, tak? Jak to się jest zapięte w całości. Sylwetka jest super. Mentę ma też w tym wypadku krótkie rękawy. Czasem bywały też dłuższe i mogły też one zwisać sobie tak ozdobnie. I ona ma taki specyficzny podkrój rękawa, dzięki czemu jak się zgina łokieć, to tu nie mamy nadmiaru tkaniny, tak? Dlatego ten podkrój jest z tej strony, nie jakoś wyżej, tylko dokładnie tutaj. No dobrze, mamy to zapięte, układa się to fajnie. Dołóżmy do tego znowu pas, bo to dodaje takiego fajnego sznytu, żeby Wam to zaprezentować. No, z pasem też to wygląda naprawdę już zawadiacko się robi. Według mnie oczywiście. I wydaje mi się, że no, to jest taki zestaw, który no, może się podobać i on był w miarę powszechny w XVII wieku. Pojawia się w opisach piechoty, pojawia się na przedstawieniach szlachciców. I żeby tutaj dodać takiego fajnego sznytu, ja sobie lubię odpiąć pierwszych 5 takich na przykład guzów i te poły trochę tutaj tak rozpiąć, rozszerzyć, żeby zaprezentować zatem i podszewkę, jaką ma mentę, tą żółtą, i to, że ma te szamarunki, i zaprezentować też tę podszewkę na wylotach rękawów. Według mnie to wygląda w tym momencie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Zauważcie, że mentę też miało pod skosem szamerunki zrobione, a mimo to układa się w miarę prosto, tak? O to w tym wszystkim chodzi. Dobrze, no mam nadzieję, że Wam się w ogóle cały ten zestaw podoba i ta forma, w jakiej Wam to prezentuję. Także jak widzicie, mamy na samym dole żupan, na to mamy założone mentę i tak to się w całości wygląda, kiedy jest też spięte pasem. Pas oczywiście cały czas jest na wysokości talii. Jeżeli bym go obniżył, to znowu cały efekt się zepsuje. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o to. Nie chcę tutaj Was bardziej zanudzać, bo ponoć te filmiki nie mogą być za długie, żeby Was całkiem nie znudzić, ale powiem Wam jeszcze jedną taką ciekawostkę. Mentę teraz mam założone, tak? Ale mentę można było nosić w jeszcze inny sposób, tak? Jest bowiem w XVII wieku taki powszechny sposób zakładania mentę i nie tylko mentę, ale też deli, innych rodzajów płaszczy na jednym ramieniu. I ja Wam to zaprezentuję, jak to wygląda epokowo.
Dokładnie w ten sposób. On nie jest w żaden inny sposób przewieszony, tylko na jednym ramieniu. Mamy takie dokładnie przedstawienia i mamy to nawet poświadczone w literaturze sowizdrzalskiej. Z tego się po prostu śmiano, że ktoś źle nosił skrojone ubranie, skoro ma tylko jeden rękaw, a drugi jest w kuprze, jak to tam dokładnie szło. Zresztą potem Wam też oddam odpowiedni cytat. Jeszcze chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz na sam koniec, bo skoro już zaprezentowaliśmy to całe ubranie, mam nadzieję, że Wam się ono podoba, to jeszcze Wam powiem jedną rzecz. Mianowicie ten zestaw jest dla osoby, która będzie jeźdźcem, tak? Będzie on użytkowany dla jeźdźca konnego, jakby jakiś inny mógł być. I jest to strój jakby szlachecki też jeździecki, tak? Ale tak ubierali się też piechota, chociażby węgierska, czy tam polsko-węgierska, oczywiście zależy jakiej nomenklatury chcemy używać. Tak też ubierali się przecież kozacy, jak zresztą widać często na przedstawieniach, nawet na pieczęciach Wojska Zaporowskiego, o czym pisze Siergiej Szamenkow, czyli żupan bądź siermięga i na to tego rodzaju kurtka mentę. I teraz chciałbym Wam zaprezentować na koniec taki zestaw, jak można taki strój właśnie ubogacić, zakładając sobie całe to oporządzenie, szable, czekan i muszkiet i pokazać Wam, że to też jest bardzo fajny zestaw dla piechoty. Jeżeli ktoś chce odtworzyć taką sylwetkę, naprawdę zachęcam, warto, żeby się to co jakiś czas pojawiało. Także ja znikam, zostawię Was z modelem, żebyście sobie zobaczyli, jak mógł tak wyglądać albo kozak zaporowski, albo hajduk, albo ktoś inny. Dzięki Wam wielkie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja już znikam i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.